Wyjeżdżamy z naszej oazy spokoju nad jeziorem Mawrowo, by rzucić się w wir miejskich atrakcji pięknej Ochrydy i zrelaksować się w wodach równie pięknego jeziora ochrydzkiego. Postaramy się opowiedzieć Wam wyczerpująco i obiektywnie o tym ciekawym miejscu. Przedstawimy zarówno pozytywne strony Ochrydy, ale wspomnimy też o negatywnych odczuciach. Nie zamierzamy niczego lukrować ani kolorować, bo to po prostu nie w naszym stylu. Poznacie więc to piękne miasto, jego zabytki i mieszkańców i zwyczaje. A to wszystko skropione odrobiną wandrusowego humoru. Zapraszamy więc do Ochrydy. To jest Maksiu. Nasz piesek tutaj. Maksio. Maksiu. Chodź, idziemy. No. Tu jest? O, tu jest pan. Beer from Holland. Beer. From Holland? Yeah, from Poland. And the cold. Cold. Africa. No, This is South Africa first. no. Odessa, España. Cañón Ordesa. España. Ordesa, yeah. You are new here. First time coming. No, second time. Second, if you are second, you know. Bye bye. See you later. A tu taka perełka myśli motoryzacyjnej byłej Jugosławii, mianowicie Jugo Coral 5.5. Słynne samochody, które również były sprzedawane oczywiście w Polsce. Takich perełek tu można spotkać mnóstwo i tutaj słynne logo Jugo. Dla fanów motoryzacji jest to na pewno coś istotnego, coś bardzo ciekawego. Zwiedzanie Ochrydy zaczynamy od najwyżej położonego punktu w całej Ochrydzie, a mianowicie twierdzy Samuela, która znajduje się na wzgórzu Plałośnik. Tu po chwili, jak idziecie tym traktem takim brukowanym, później jest tablica na drzewie, no i taki blaszany płot tu jest i obok tego po schodach idzie się do góry tak. Można płacić złotówkami. Dzień dobry. Tak? Ja już też tu u pana byłam 5 lat temu. Piękne rzeczy. Widzisz, pan sam to robi. Te filigrany w obrazku. Aha. Nie chińskie. Nie chińskie, to widzicie. ważne. A jak to jest zrobione w ogóle? To jest taki łańcuszek, pan coś tam przykleja takim łańcuszkiem. To jest srebrna nitka. Aha, srebrna nitka, widzisz? 50 dinarów to jest otwieracz do piwa No. i magnet. I magnes, aha. To 4 wezmemy. Wezmę sobie taki z Macedonia tylko. No może być. Pan pokaże. My panu daliśmy nasz magnes, a pan nam dał swój magnes. Dziękujemy bardzo. Nie ma Powodzenia. powodzenia. Do widzenia. Tu idziemy kupić bilety. Ile bilety kosztują? 120. 120. No faktycznie tutaj jest 120 dynarów od łebka. A bilety wyglądają tak. Miejscowi mają taniej. Tak zazwyczaj jest, że turyści mają drożej, miejscowi taniej. Tak ogólnie to jest przyjęte w Macedonii, że turyści płacą więcej od miejscowych. A to, co tutaj widać, te mury, to jest wszystko nowe, czyli odbudowali to na wzór dawnych murów. Teraz większość właśnie tych murów, które tu tak fajnie wyglądają, to są nowe mury. A tutaj są pozostałości tych starych murów. Część tych murów się zawaliła w 2006 roku. Po prostu runęła, przewróciła się i tyle. Dalsza część tej twierdzy, fortecy. Zobaczcie, jak to królowało nad miastem. Fajnie widać z daleka, nawet z naszej miejscówki to fajnie widać, jak wychodzimy rano na kawę, to elegancko to widać, nie? Z góry. I tak samo nocą to jest tak, nocą to jest oświetlone, także z balkoniku mamy elegancki widoczek na twierdzę Samuela. W czasach świetności mury twierdzy miały aż 3 km długości i mieściło się tutaj coś na zasadzie takiego małego miasteczka, bo jak wiadomo, takie twierdze czy też fortecy w razie oblężenia musiały być samowystarczalne. Także wszystko, co potrzebne, musiało mieścić się w tej twierdzy, żeby sobie podczas tego właśnie oblężenia poradzić. No jak widzicie, twierdza, no jak to twierdzę kiedyś budowali, był usadowiony na wzgórzach, na jakichś wyniesieniach, ponieważ lepiej widać okolice, mieli lepszy wgląd na to, czy wróg podchodzi od strony jeziora, od strony gór, od strony nizin. Wieże obserwacyjne właśnie temu służyły, żeby mogli
obserwować nadchodzącego właśnie wroga pod bramy miasta. A gdy wróg nie podchodził, to zwierzyczek strażnicy mogli zachwycać się tutejszymi krajobrazami, między innymi masywu Jablanica czy też masywu Galicica. Początki twierdzy sięgają czasów prehistorycznych. Później twierdzę tutaj wybudował Filip II, ojciec Aleksandra Macedońskiego. Następnym właścicielem, takim budowniczym, był właśnie car Samuel. To był bułgarski car. Do dzisiaj twierdza nosi jego imię. Bardzo sobie upodobał to miejsce. No i skończył tragicznie, bo po klęsce pod Klidion, 2 miesiące właśnie po tej bitwie, w 1014 roku, 6 października, zmarł na apopleksję, kiedy zobaczył tysiące jeńców powracających z wojny z wyłupionymi oczami. Nie zniósł tego widoku i zmarł na apopleksję. O, Polacy. Grupa Polaków przyszła. A ta weszła do tego pomieszczenia i dostała ataku paniki. Czemu ataku paniki dostałaś? Nie lubię takich miejsc. Nie lubi takich miejsc. No, to ja idę tu obejrzeć, co tu jest. Dwa bliźniacze pomieszczenia, nic więcej, ale można tu wejść, żeby skryć się na przykład przed słońcem, jeżeli jest upał na zewnątrz. Tam na te dalsze części muru niestety nie można wejść, tu jest etap końcowy, z tamtej strony jest tam, gdzie ci ludzie są, a tu już to jest niedostępne dla turystów, bo jest po prostu niedokończone jeszcze. To jest prawdopodobnie też budynek jeszcze z tamtego okresu, stary. Piwniczka na wino. Może by się tam znalazło jakieś wino, Radek? No to pójdziemy obejrzeć. Jak tu wypijemy jedna flaszka wina, to my są ożarci, już to nie wylezymy, bo tu jest tak ciepło. Twierdzy Samuela elegancko widać właśnie podział miasta na stare miasto, czyli tą architekturę starych zabudowań. To jest właśnie tutaj po prawej całe stare miasto. Na lewo tam już masa budynków i to wszystko jest Nowa Ochryda. Znajdujemy się teraz przy cerkwi świętego Klemensa i, uwaga, Pantelejmona. Cerkiew powstała w 2003 roku, czyli jest całkiem nową budowlą, ale powstała na fundamentach starej bazyliki wczesnochrześcijańskiej. Prawdopodobnie to tutaj Klemens opracował cyrlicę i prawdopodobnie tutaj też była szkoła językowa właśnie założona przez niego. Być może to było właśnie gdzieś za naszymi plecami. Tutaj trwają jeszcze prace archeologiczne, także ten teren nie jest dostępny dla turystów. Dla turystów jest część już tam dostępna pod tymi zadaszeniami. Są pewne mozaiki i tam jeszcze też fragmenty wczesnochrześcijańskiej bazyliki. Znajduje się też tam trumna ze zwłokami świętego Klemensa. No i tutaj trwają właśnie prace archeologiczne. Tutaj już to jest w jakimś budynku pod zadaszeniem. Prawdopodobnie za jakiś czas będzie to udostępnione dla turystów. Hello. Hello. Can I buy card? No, just cash. Okay. 2 people. Here's your tickets. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day. No, bilety kosztują 150 denarów, a wyglądają właśnie tak. Tutaj właśnie znajdują się te mozaiki pod zadaszeniem, żeby to nie niszczało jeszcze bardziej. Niestety tutaj wejść nie można, co jest oczywiście zrozumiałe, ponieważ jeżeli ludzie by tu wtargnęli i zaczęli chodzić po tym wszystkim, to niewiele by z tego zostało chyba, nie? Beatko. Może wydłubywać te kamyczki na pamiątkę. Też by to mogło przyjść co niektórym do głowy. Tu już te mozaiki dużo lepiej zachowane niż tam. Nawet widać jakieś malowidła, to też tak właśnie perfekcyjnie układane kolorami. Lew i wąż, lew, który chyba pożera tego węża właśnie. Oczywiście swastyka, która jest symbolem staroindyjskim, symbolem słońca. Także swastyka już była obecna od dawien dawna. Adziu tego nie wymyślił. A po środku tych mozaik jest chrzcielnica. Nie jest to taka chrzcielnica, do której jesteśmy przyzwyczajeni teraz, że tam polewają głowę dziecka, ale się zwyczajnie wchodziło i człowiek się cały musiał zanurzyć. To właśnie są fragmenty fundamentów tej starej świątyni. Jest nawet, żeby było widać lustro. Tam ładnie widać te fundamenty. A tu jest grób świętego Klemensa. Nie wiem, czy to jest ten Klemens, czy tylko jest to po prostu zrobione tak, że upamiętnić to, że tu był ten grób po prostu. Myślę, że on tam jest gdzieś głęboko ukryty. Może jest głęboko właśnie gdzieś ukryty.
Co jest zawsze takie specyficzne dla cerkwi, to że budynek wygląda z zewnątrz bardzo duży, a w środku jest zazwyczaj bardzo są ciasne te pomieszczenia. W kościele katolickim to jest zupełnie inaczej, są takie dość przestronne te kościoły i tu są wielkie przestrzenie, a w cerkwi to jest bardzo ciasno, takie małe pomieszczonka wszędzie. Na wzgórzu Plaośnik historia wręcz wyrasta z ziemi. Dlatego zostajemy tu na chwilę, odpoczywamy i cieszymy się otaczającymi nas widokami. No i kolejna perełka motoryzacyjna tutaj w Macedonii Północnej. To jest europejsko-Kuba, jeżeli chodzi o samochody. Takie zabytkowe perełki to jest akurat renówka. Wozy czasami stoją przy ulicach i czasami też jeżdżą, ale ten nie wiem czy jeździ. Może jeździ jeszcze, no. Biegi mu przy kierownicy. No pięknie. Kupiłbym se taki. Furrora normalnie bych robił. Dziewczyny by same lgnyły do mnie. Tak lgną, a jeszcze bardziej by lgnęły. Puknij się w łeb. Za naszymi plecami widokówka Macedonii Północnej, czyli cerkiew Jana Teologa w Kaneo. A Kaneo to jest dzielnica tutaj Ochrydy i dlatego w Kaneo. Tą cerkiew widać na magnesach z Ochrydy, w ogóle z całej Macedonii, na pocztówkach, na widokówkach, wszelkich spotach reklamowych zachęcających do wizyty w Macedonii. W środku cerkiew jest bardzo malutka. No tam chyba 3 osoby wejdą do środka, a jedyne co tam jest do oglądania to fresk Chrystusa Pantokratora w tej kopule w środku. Ale na pewno fajne są widoczki, fajne zdjęcia tu wychodzą. No i wspaniałe ma tło w postaci oczywiście jeziora Ochrydzkiego. Jezioro Ochrydzkie to trzeciorzędowe jezioro tektoniczne o powierzchni 358 km² i głębokości 289 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma 231 metrów, więc wybudowany na dnie jeziora byłby całkowicie pod wodą. Jezioro znajduje się na terenie Macedonii Północnej i Albanii. Jest bardzo starym akwenem, a ślady tutejszego osadnictwa sięgają 6000 lat przed naszą erą, bo z tego okresu pochodzą wykopaliska z dna jeziora, czyli słynna wioska na Palach, nazwana przez współczesnych Zatoką Kości. Woda w jeziorze jest niezwykle czysta, gdyż jest ono zasilane głównie wodą z podziemnych źródeł. Żyje tutaj około 200 endemicznych gatunków, w tym najbardziej znane pstrąg i łosoś ochrydzki. Stąd można też podziwiać, jak czyściutka jest woda w jeziorze Ochrydzkim. Taki ciekawy zamysł elektryków tutaj w Ochrydzie, czy też w całej Macedonii. Ciekawe rozwiązania tu mają z tymi kablami, ale wszystko funkcjonuje. Jest to taki babciny kłębek, jak robiła kiedyś swetry. To oni tu mają taki kłębek z tych kabli wszystkich. I to funkcjonuje, no to działo jakoś, no. Ale jak oni się doznają, co jest to nie wiem. A i zbliżamy się do centrum Starego Miasta. Rozkminimy jakiś lokalik, w którym można się czegoś napić i zjeść i będziemy działać dalej w aspekcie zwiedzania Ochrydy. No i postanowiliśmy iść do naszej dzielnicy, tam gdzie mamy miejscówkę noclegową, ponieważ na Starym Mieście jest zdecydowanie drożej, prawda, jeżeli chodzi o jedzenie, picie, a tutaj mamy kawałek, a przy okazji jeszcze wstąpimy może do domku, trochę się odświeżymy i będziemy później zwiedzać Ochrydę dalej. A mamy taki fajny tam lokalik,
u dziadka naszego, takiego fajnego. Przedstawił nam swoją córkę, opowiadali nam, że to jest biznes rodzinny, czego się domyśliliśmy. No jedzenie tam jest dobre, niedrogie, sprawdzone, także po co mamy kombinować? Tym bardziej usiedliśmy jeszcze w jednym lokalu, no i nie można było zapłacić kartą. A my wszystkie denary już wydaliśmy. A my już wszystkie denary wydaliśmy, a tutaj wiemy, że możemy kartą zapłacić, także jest nam zdecydowanie łatwiej. Może kurczaka takiego opierdzielimy. Że chciał brzydko powiedzieć, ale że jest przeczysty młodzieniec, to nie mogę brzydko gadać. Jeżeli ty przeczysty, hopie, bo nam nic z tego nie będzie. A tu znowu w tym lokalu kolejeczka, jak zawsze ludzie czekają na wolny stolik. O każdej porze dnia tutaj jest taka sytuacja, że ludzie czekają po prostu na wolny stolik, ponieważ tych stolików nie ma. A my idziemy do naszego dziadka. Przyszło fajne jedzonko u naszego dziadka, czyli tawcze, grawcze, taka tutaj lokalna zupa z fasolami, z mięsem. No i kurczaczek z frytkami, pół kurczaka zamówiliśmy sobie z fryteczkami. Wchodzimy aktualnie do Muzeum Papieru, wyrób ręczny. We was here 6 years ago. 6 years ago, nice. Yeah. 6 years ago, I think we were a little bit down the street. A, no to faktycznie było niżej gdzieś. Zmienili miejsce. Hello. We were, Yeah, 50 meters up. We were next to the museum. oh, we have this picture. No to mamy akurat. Good memories. Jak byliśmy tu w 2017 roku, to pan pokazywał nam, jak to wszystko się robi. A struktura. Suši se na plutno. Jak długo? 2 dni. 2 dni. 2 dni. I posle 2 dni ono se odkleja. A, replika Onda Gutenberga. je v Mainzu, v Germanija, 2 repliki v Evropa, Bled Slovenija i ovde. Maluje se papir, podprase, natiskame na običaj ilustranje. Ile za to? 5. A w denarach? 5, 300. Replika właśnie maszyny Gutenberga do wytłaczania tam obrazów, czy też czcionki jakieś. Wszystko jest tu handmade, jakby nie było, ręczna robota. Pięknie pachnie. O, ten pan tu był. O, dokładnie, on to wszystko pokazywał. Patrz, pan Tesla. Faktycznie. I pan Tesla jest. A tutaj się właśnie ten papier suszy na takich suszarkach, jak my tradycyjnie suszymy sobie Pranie. Prawda, pranie. Tu nie ma tego pana, który ładnie to tłumaczył wszystko po kolei, jak wyrabia się ten papier właśnie. Nie wiem, moje wrażenie jest takie, że po prostu, żeby sprzedać dany produkt, chciałbym to pokazać wszystko, jak krok po kroku się to robi, nie? No to kurde, no trzeba jakoś to docenić. I kupiliśmy to wtedy. A teraz jest na zasadzie, że wchodzimy i no albo kupisz, albo nie kupisz. Ktoś ma taką cienką nóżkę jak ja, to może tu wpaść, o. Kiedyś chyba potrzebował na piwo pieniędzy i se uwalił trochę tej klapy ze studzienki, bo jakby chciał, to by wziął całą klapę, ale może też to taki był bardzo empatyczny ktoś i se pomyślał, jak wezna całą klapę, to może ktoś wpaść i se złamać nogę, taką małą dziurę jak wyrąbia, no to się nic nikomu nie stanie. No. Znajdujemy się w starożytnym teatrze w Ochrydzie. Teatr powstał w 200 roku przed naszą erą. Jest to jedyny teatr, który powstał za czasów hellenistycznych w Macedonii. Późniejsze powstały za czasów rzymskich. Nie wiadomo, ile osób mógł pomieścić taki teatr, ponieważ jest to prawdopodobnie tylko jego dolna część. Dokładnie, dolna część. A jaka jest różnica pomiędzy teatrem greckim, czyli hellenistycznym, a teatrem rzymskim? A mianowicie za czasów hellenistycznych były wystawiane tutaj sztuki, występy artystyczne, teatry, wszystko związane z kulturą. A gdy przyjęli to miejsce Rzymianie, zaczęło się co? Mordowanie ludzi w postaci mordowania chrześcijan, walki gladiatorów, czyli coś dla uciechy pospólstwa, żeby się mogli nacieszyć, nie wiem, mordowaniem ludzi. To miejsce przestało być ulubionym miejscem tubylców, ponieważ oni byli przyzwyczajeni do szerzenia kultury sztuki w tym miejscu, a Rzymianie po prostu byli brutalni i przelewali krew. To nie podobało się tubylcom, dlatego ten teatr nieco w tej formie właśnie podupadł. Co kraj to obyczaj, co kultura
to inne zwyczaje. Ale na szczęście powiązania. wszystko wróciło do normy i w dzisiejszych czasach tutaj są koncerty różne, odbywają się, miasto po prostu żyje w tym miejscu życiem kulturalnym. Co da się słyszeć często u nas w miejscówce i nie zawsze przypada nam to do gustu, że tak powiem. Ogólnie teraz jest festiwal letni tutaj. Lato Ochryckie. Lato Ochryckie i odbywają się tutaj koncerty, występy artystów. Ale zawsze można pojechać do Ciechocinka, jeżeli komuś nie odpowiada taki klimat. Tak, ale zawsze można zamknąć okno i zamknąć balkon i nie słyszeć tego. A jeżeli komuś się podoba, może przyjść i posłuchać i zobaczyć z bliska. Miasto żyje życiem nocnym, ponieważ w dzień nie da się tu za bardzo egzystować od godziny, tak powiedzmy 14 do 19, to jest tak bardzo gorąco. Ale życie nocne to w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo... Jeszcze mi się nie udało po prostu zasnąć później, niż skończyły się koncerty. Zawsze zasnąłem wcześniej. Tak. Tu się bawią bardzo długo. Bardzo długo. Byliśmy nawet weekendowo w sobotę do godziny 2. Do godziny 2 i to naprawdę to miasto tętniło wtedy życiem jeszcze. To nie było tak, że ktoś tam jeszcze gdzieś się szlajał po jakichś uliczkach o 2 w nocy, tylko no kurde, tu się działo, naprawdę się działo. W każdym lokalu było pełno i było ciężko znaleźć nawet miejsce jakieś przy stoliku. Jest to pewnie fajne życie, bardziej takie w trybie takim zrelaksowanym. Nie ulega wątpliwości, że Ochryda to najpiękniejsze miasto Macedonii Północnej. Wraz z jeziorem Ochryckim wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzisiejsza Ochryda leży na terenie 2 starożytnych miast. Przebiegała przez nią słynna droga Via Egnatia, prowadząca z dzisiejszego Durrës w Albanii poprzez Saloniki aż do Stambułu. Początki chrześcijaństwa w tym miejscu datuje się na IV wiek. Legenda zaś głosi, że pierwsi słowiańscy osadnicy, będąc pod ogromnym wrażeniem tego miejsca, wołali Ohrid, czyli wzgórze. Stąd prawdopodobnie wzięła się obecna nazwa miasta. Ochryda jest też nazywana Jerozolimą Bałkanów przez swoje 365 cerkwi, po jednej na każdy dzień roku. Dzisiaj mamy ich tu zdecydowanie mniej, mimo to nadal dość sporo. Zachwycają wspaniałymi freskami i przepełniają odwiedzających jakimś dziwnym, mistycznym klimatem. Nie sposób przejść obok nich obojętnie. Miasto jest też mekką macedońskiej kultury i rozrywki. Wąskimi uliczkami tłoczą się turyści aż do późnej nocy. Co roku na przełomie lipca i sierpnia odbywa się tutaj impreza Ochryckie Lato, która przyciąga wielu artystów z różnych zakątków świata. Macedończykom jeszcze dużo brakuje do zrozumienia pewnych spraw i rzeczy. Jak widzicie, tam też jeszcze buteleczki, tutaj butelki po piwie stoją. Mają problem z tym, żeby za sobą posprzątać. Tam jest rozbite szkło. Takie miejsce, no to naprawdę nie powinno w ten sposób wyglądać i trzeba mieć jakiś szacunek do takiego miejsca i nie robić takich rzeczy. To nie jest kwestia tylko młodych ludzi. Uwierzcie mi, to nie jest kwestia młodych ludzi, bo tu wszyscy tak robią. Wyrzucają śmieci, gdzie im się podoba i nie mają z tym żadnego problemu i nie przeszkadza im to. Godzina 22:39 i takie korki w Ochrydzie. Tak to wygląda. Miasto żyje nocą. No, bardziej niż za dnia. Tutaj w Ochrydzie zasad to praktycznie nie ma żadnych. Samochody nawet parkują na rondzie. Jak widzicie, tutaj jest rondo i po obu stronach ronda parkują i po wewnętrznej i po zewnętrznej stronie ronda. Tam jeszcze jest po zewnętrznej jest parking, a tu po wewnętrznej no jest rondo. No i stoją sobie na rondzie, a tutaj samochody muszą to objeżdżać wszystko. A ludzi jest od groma. Co tutaj? Przyszły nam takie drinki fajne, Belinkovac, ale jest takie ziołowe. Może trochę tak zalatuje Jägermeister, nie? To jest na bazie jogurtu. No, ale kurde się nie pieprzą tu z drinkami, to jest mocne jak cholera, nie? Czyli nie oszczędzają. Jesteśmy w lokalu Name i czekamy na jedzenie.
Jak na razie przyszło piwko i przyszła sałatka szopska. No i bacie przyszedł gulasz. Jaki gulasz? A dla mnie takie mięsiwo z fryteczkami i sałateczką. Pewnie będzie dobrze. Posypałem sobie jeszcze chili i od Beaty kosztowało 250, a moje 350 denarów. A sałatka 150. No i chlebek gratis prawdopodobnie. A piwko 100. The next day. Tutaj jest kowal, który jeszcze w 2017 prężnie działał, ponieważ przechodziliśmy tutaj, były wystawione pewne asortymenty, nie wiem czy to sprzedaży, jeszcze coś tam stukał, pukał w środku, a teraz widać albo interes upadł, albo pan podupadł na zdrowiu, albo po prostu mu się zmarło i jest zamknięte. Tu sobie pan łódeczkę naprawia na placu, przy ulicy. Jest taka łódeczka, pan sobie to naprawia. Jeżeli w Ochrydzie nie chcecie iść na taką główną plażę zatłoczoną, gdzie jest pełno ludzi, to warto się przejść kawałek dalej i tutaj jest dojście obok twierdzy Samuela do takiej innej, bardziej kameralnej plaży. W sumie tam są chyba 3 plaże. Jedna z nich jest taka bardziej ustronna i zazwyczaj jest tam mało ludzi, także my chcemy skorzystać właśnie z tej opcji i idziemy na tą plażę bardziej taką kameralną. Chcemy po prostu odpocząć, zrelaksować się. Na lewo idzie się na twierdzę Samuela do góry, a tutaj jest taka dyskretna, kameralna plaża. Jak ostatnio byliśmy w 2017 roku, to ta plaża była zdecydowanie większa. Po prostu wody przybyło i część tej plaży jest pod wodą. A kiedyś to można spokojnie się tu było rozłożyć. Nawet do tamtych kamieni było można dojść, bo z Batą sobie robiliśmy zdjęcia na tych kamieniach. Pamiętasz to? Ale nie widzicie tych plusów, ale jak lody będą skakować, wreszcie dorwiemy jako dodatek. Ta końcówka już się szło po kamieniach, ale tu była plaża, normalnie się szło aż tam, nie? A teraz tu jest taki naprawdę skraweczek tylko tej plaży został. Także chyba pójdziemy jednak na tamtą plażę, co? A tu fajne boiseczko. Mimo tego, że jest nawadniane, to boisko to widać, że murawa jest spalona miejscami. Ją polewają w takim słońcu, to się spoli trochę, nie? Nie myślą. 1 hour later. Przyszliśmy jeszcze wymienić, chyba z 50 euro wymienimy. Kurs tu jest gorszy niż był w Ochrydzie, bo w Ochrydzie był 61,30, tu jest 60, ale pan zaproponował nam 61 za 1 euro, czyli 61 denarów. Teraz idziemy na targowisko, tutaj robi sobie jakieś tam zakupy, a wygląda tak, czyli warzywa, owoce głównie i takie rzeczy. Jakieś produkty typu tam miody, soki, przetwory, jakieś konfitury i tak dalej, i tak dalej. Ciasteczka, spożywka lokalna tutaj, czy też domowe raczej wyroby, bo są takie papryczki tutaj, tylko że szkoda, że w plastikowych butelkach. No i pewnie jakieś alkohole też spod lady. Dużo tu jest buchmacherki, dużo jest właśnie kasyn i jackpotów i można tutaj obstawiać na legalu. Pełno tego tutaj jest na ulicach Ochrydy. Widać, Macedończycy lubują się w tym. My jesteśmy na głównym placu miasta Ochryda. Tutaj zazwyczaj wieczorami bardzo dużo się dzieje, zjeżdżają się ludzie, bawią się, tu te wszystkie lokale są, zresztą teraz są pootwierane, ale wtedy to bardzo prężnie działają i ciężko nawet znaleźć jakieś miejsce w jakimśkolwiek tam lokalu. Tutaj widzicie teraz te lokale za mną są puste, a wieczorami czy też bardziej nocą to się wszystko zapełnia. Idziemy zobaczyć co tam, jak tam z tymi wycieczkami. Chociaż nie do końca jesteśmy zdecydowani na jakąkolwiek wycieczkę, bo mamy tak napięty harmonogram, że ciężko jeszcze wykupić sobie jakąś wycieczkę, ponieważ byliśmy już nad Jeziorem Ochrydzkim i korzystaliśmy z takich wycieczek, także nie jest to dla nas żadna nowość, prawda? Bravo! Brawo! Pomogłem za świetnie nam dali satę sobrat? No, thank you very much.
Ceny kształtują się od 15 euro w górę raczej. Tam dodatkowe właśnie opcje są, jeżeli na przykład taki rejs za 25, no to wtedy są tam jakieś drinki, bądź też czasami jakiś obiad albo coś w cenie jest. No, obiad nie widziałam na ani jednym. Nie? Nie drinki, ale nie alkoholowe. No, czyli napoje po prostu. No, napoje jakieś w cenie. A tu jeszcze są takie rejsy, panowie proponują, ale to samym nabrzeżem się tutaj płynie. To jest taki rejs krajoznawczy. Linią brzegową się po prostu tutaj płynie. Excuse me, how much for one person? Panorama? Jedna osoba, no. Polska. Ideme pola godina. Krug pravimo. Pokraj brega, Turki Prizen, Ribarsko selo, San John, Clement, Kassel, Nacionalny park i krug pravimo. Aha, czyli A cena? Pola. 20 euro jest za dwa. 20 euro Za dwa. za dwóch. No i pan zaproponował nam cenę 20 euro za 2 osoby i jak widzieliście tam pokazywał trasę dokładną, jaką się płynie. No ale to był taki rejs, opcja rejsu ekskluzywnego, bo we dwoje byśmy se płynęli łódeczką. No troje. No, panem, a kto wie, może będą tak w tej Chorwacji dołu łódka i se płyńcie. Ale Dobrze jechałeś! no dobrze, Śmiem wątpić. fajnie by było, ty. O, ja z tobą nigdzie nie płynę. Jesteśmy pod cerkwią świętej Zofii, albo jak ktoś woli Mądrości Bożej, bo różnie są tłumaczone te nazwy. Cerkiew została wybudowana w XI wieku, dokładnie w 1035 roku. Później podczas panowania tureckiego została zamieniona w meczet. Wszystkie malunki w środku zostały zamalowane wapnem. I dopiero po 1912 roku cerkiew znowu stała się świątynią chrześcijańską. A tak naprawdę wszystko odnawiać, malować na nowo, przywracać do dawnej świetności zaczęto dopiero po II wojnie światowej. W środku jest kategoryczny zakaz fotografowania, ponieważ te freski są bardzo cenne, no i wiele z nich już udało się odzyskać. Zobaczymy to zaraz w środku, jak to wygląda. A cerkiew jest praktycznie w takim centrum, jak widzicie, miasta. Tutaj jest restauracja właśnie nazwana tak samo jak cerkiew, czyli Sofia. Po tym na przykład dachu to już widać, że to jest stara konstrukcja, chociaż pewnie ten dach był odnawiany, ale to jest wszystko stare. To widać nawet tu, jak to jest nadgryzione zębem kornika. No tu korniki już opanowały ten temat tych krokwi. No i taka ciekawostka, że na banknocie 1000 denarów jest właśnie ta cerkiew. Wnętrze cerkwi jest bardzo piękne i musicie uwierzyć nam na słowo, ponieważ wideo z tego miejsca niestety przepadło. W środku możemy podziwiać freski z XI, XII i XIII wieku, które skrupulatnie, krok po kroku są odzyskiwane z zamalowanych wapnem ścian. W centralnej części świątyni stał fortepian, ponieważ odbywają się tu koncerty. Akustyka w tym miejscu jest podobno bardzo dobra. Myśleliśmy, że żółwi nie ma, a żółwie są. I spacerują sobie żółwim tempem tutaj po trawniku. No dość szybko nawet. Ten go coś tam gryzie, chyba go nerwuje. Taki łobuz, ty. Czemu go gryziesz? Ej, hopie. Haja, ty. Patrz, normalnie się biją. Ty. Dobre. Normalnie jest zadyma. Co wam do głowy przyszło, żeby się bić tu przy nas? Pokazuwa robią chyba. A tu woda leci cały czas z wężyka. Oni tu mają ogólnie problem z oszczędzaniem wody. Woda leci wszędzie i jakoś się tym specjalnie nie przejmują, a jest tu bardzo ciepło i pewnie też mają problem z wodą, bo tak jak mówiliśmy w innych filmach, że jezioro na przykład Prespa czy Mawrowo systematycznie wysycha po prostu, ubywa wody. Z każdym rokiem jest mniej tej wody. No to dziwne, że oni tak jakoś nie przejmują się tym i trochę bez sensu, bo to leci na trawnik w jednym miejscu, także nie chodzi nawet o nawadnianie tego miejsca. No i tu kolejna mała cerkiew imienia świętej Barbary, ale zamknięte jest kłódka, także nie ma sensu tam wchodzić dalej. Kolejny dowód na to, że tu jest bardzo dużo tych cerkwi mniejszych, większych, ale jest ich naprawdę sporo w Ochrydzie. No i znaleźliśmy sobie tutaj taki fajny lokalik z mega fajnym widokiem. Tutaj mamy wgląd na starożytny amfiteatr tutaj w Ochrydzie i przyszliśmy
żeby się nieco schłodzić i napić się piwa. Toczyno piwo, czyli piwo lane, co nie jest takie oczywiste w Ochrydzie, ponieważ większość lokali podaje piwo w butelce, a lane jak dla mnie jest zdecydowanie lepsze. Co prawda bardzo drogie jak na standardy tutaj w Macedonii, bo kosztowało 200 denarów, co wychodzi gdzieś około 15 zł. A jeżeli chodzi o Ochryd, to zwiedzamy już dzisiaj drugi dzień i no w sumie nie wiemy, czy zwiedzimy to miejsce do końca, także jeżeli jesteście w Ochrydzie, poświęćcie sobie kilka dni na zwiedzanie, takie spokojne, nie tylko po to, żeby przelecieć przez wszystkie atrakcje i obiekty, bo zawsze warto mieć chociaż podstawową wiedzę, czy też jakieś informacje na temat miejsca, które akurat odwiedzamy. Suzuki Maruti, no coś pięknego. Takie perełki to tylko w Ochrydzie. A tu na placu zarośnięty krzewami i trawą garbusik, kultowy wozik stoi, no niestety i niszczeje, a szkoda. To są hortensje. Wcześniej nie wiedział, jak wygląda hortensja, teraz już wiem, ale za jakieś 20 sekund zapomnę. Słynna kładka ochrydzka i teraz wchodzimy na tą kładeczkę, która prowadzi wzdłuż brzegu jeziora Ochrydzkiego. No i tak to właśnie wygląda. Nie ma lampionów, Nie ma lampionów. Dokładnie. ale woda jest czyściuśko. Rybki widać. No i tak wygląda ta kładeczka. Tak jak Beata woda jest czyściusieńka tutaj. Co widać. Jest to taka słynna kładka, która ciągnie się wzdłuż tutaj nabrzeża. Przy takich klifach jak tutaj są. Widzicie? Jest submarine, tylko nie yellow submarine, tylko red submarine. Cało się nie zanurzył, tylko ten dół jest zanurzony. No tak, i ludzie tam podziwiają dno, prawda, tego jeziora. Połowiczna łódź podwodna. No ale kładeczka jest w remoncie, bo tutaj jeszcze były łańcuchy jakieś. No tak, łańcuchy były, tak samo jak z tej strony, nie? I teraz to rozebrali, chyba coś tu remontują, chyba coś tam będą robić, bo sama kładka też już wymaga remontu moim zdaniem, bo te deski są po prostu luźne, no i czuć to pod nogami, że się ruszają. No i teraz wchodzimy na jedną tutaj z tych plaż. No plaże tu są malutkie, kamieniste, no ale urokliwe, bo są fajne widoki przy takich klifach. Wypoczywać, no to też jest pewna, prawda, atrakcja. Tutaj są takie zejścia do wody, drabinki. Ludzi tu jest od groma, bo jest gorąco, także no, podejrzewam, że trzeba wcześniej rano tutaj wbić, żeby znaleźć sobie jakieś konkretne miejsce tutaj przy jeziorze, a woda jest czyściutka, to głównie ze względu na to, że mamy podłoże kamieniste. No i tutaj mamy te słynne drogowskazy Copacabana, Hawaje, Miami, Islandia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy sesję ślubną właśnie przy cerkwi świętej Zofii. No kurde, mają wyzwanie. Tutaj zrobić zdjęcie, co chwilę ktoś chodzi, to ciężko pewnie. A za moimi plecami niegdyś bardzo znany lokal w Ochrydzie, wręcz kultowy, jak widzicie opuszczony, a szkoda, bo to naprawdę jeszcze w 2017 jak byliśmy, to robiliśmy sobie tutaj nocne i dzienne zdjęcie, jakaś te zdjęcia z Nojda to wam pokorza. Widać, coś im nie pykło i przestało to działać, no. A tu jest takie fajne molo, a na końcu mola dużo młodzieży, dużo ludzi i kąpielisko. Tu mamy tą oryginalną bramę, która przetrwała próbę czasu. To jest jedyna właśnie brama, która jest w stanie pierwotnym. Oczywiście tutaj za okazaniem jakiejś przepustki można wjechać, bo jeżeli nie ma się owej przepustki, to nie można wjechać. Jeżeli ktoś tutaj wynajmuje jakiś nocleg, prawda, w tym miejscu, to też za okazaniem jakiejś tam karty noclegowej możemy wjechać przez tą bramę. The next day. Od wczoraj tu w Ochrydzie mamy lekkie załamanie pogody. Wczoraj była taka burza, intensywny dość deszcz. Dzisiaj no może nie pada, ale chmur jest sporo i jest chłodny, co sprzyja spacerom, sprzyja zwiedzaniu miasta i okolic. Jak widzicie, plaże są puste, można spacerować.
i się w spokoju odprężyć się i się zrelaksować, prawda? Prawda. Następna rzecz, jak byliśmy w 2017 roku, to tutaj była taka fajna altanka. Dzisiaj to już jest rozebrane, nie wiem czy... A tu obok był taki fajny lokal na wodzie, na takich bojach pływających, tu można było posiedzieć. Tu na takim słynnym deptaku, na takiej wizytówce też Ochrydy, no tako dziura, no to jest żenada. To Ale jest... tego nie było, Radek, jak tu byli ostatnio. No może chyba, że to w nocy zrobić, jest niebezpieczne, bo tu dzieciaki latają, a patrzą w telefony. Wiadomo, że to po części też by była ich wina, że nie patrzą pod nogi, ale mimo wszystko, no. Nie powinna mieć taka sytuacja miejsca na takim słynnym deptaku tutaj. No, tu następny taki, no, następny też tu długo nie przetrwał. Te rzeczy to już powinni wymieniać od razu, nie? W kwestii bezpieczeństwa to tu mają wyjebongo. Plany dzisiaj mieliśmy nieco inne, ale musieliśmy je zmienić, zweryfikować, ponieważ pogoda nie pozwalała nam na to, co chcieliśmy robić, czyli mieliśmy zamiar tak ostatniego dnia pobytu w Ochrydzie trochę jeszcze poplażować. Pogoda, że tak powiem, niekorzystna dla plażowania się utrzymuje, ale jest to bardzo korzystna, jeżeli chodzi o zwiedzanie na przykład Ochrydy, czy też spacer nad brzegiem jeziora, ponieważ nie uświadczycie dzisiaj tłumów turystów. Plaże są puste, jest cicho, można poznać jezioro z zupełnie innej strony, z tej takiej bardziej naturalnej, bardziej takiej, którą lubimy, prawda? Może odnośnie tego jeziora powiesz na temat tych pereł coś, słynnych pereł ochrydzkich tutaj. To jest taka tajemnica dwóch rodzin, Filewi i Talewi, i oni się tu tym zajmują. To są oryginalne perły ochrydzkie, które oni produkują, robią. Można kupić tutaj różne ozdoby właśnie z tych pereł. No i nawet takie znakomitości na świecie, jak królowa Elżbieta i wiele innych rodzin królewskich posiadają właśnie z perły ochrydzkiej klejnoty jakieś. Być może nie chodzi na co dzień w nich, ale to... Ona już nie chodzi wcale, Radek, bo ona nie żyje. Królowa Elżbieta nie żyje. No widzicie, nie żyje, bo Loka umarła. Jak nie żyje, to umarła, no. Przy okazji właśnie takich spacerów przez miasto nie da się pewnych rzeczy zauważyć, a jeżeli się właśnie w taki dzień spaceruje, gdzie nie ma tłumów, gdzie jest pogoda taka komfortowa do spacerowania, to dużo więcej się zauważa takich niuansów, takich drobnostek, takich, kurde, jakichś fajnych perełek tutaj, tych No właśnie, musisz kupić ochrydzkich mi te perełki. uliczek. Perełki? No, perły ochrydzkie. Matko, jedna perła taką, że za przeproszeniem powiem, dupno ci nie styknie, jak ją... Perło z lamusa. Nikt nie ma takiej perły. Ale kupię ci kiedyś jakieś perły, jak już byda bogaty. Czyli nigdy. Już właśnie nie do wyżyć. W Ochrydzie jest mnóstwo takich stanowisk, w których można napić się wody, także jak ktoś nawet zapomni, czy nie ma pieniędzy, karty, idzie na spacer, to może skorzystać z takich źródełek tutaj. I tu obok cerkwi świętej Zofii mamy kolejną cerkwię. A brata jakieś pamiątkowe koszulki tam kupuje dla naszych chłopaczków małych. A przed tą cerkwią leży sobie rozłożony leniwie kotek i pilnuje po prostu tej cerkwi. Ochryd oprócz swojego antycznego amfiteatru posiada też nowy amfiteatr obok cerkwi, czy też powyżej cerkwi Zofii. Tutaj odbywają się też koncerty w ramach letniego festiwalu, prawda, w Ochrydzie. To jest trochę takie ukryte, tak na uboczu, między domami jest takie wejście, tu jest jakiś tam mały parking i naprawdę ciężko to było znaleźć. W tych uliczkach się można było pogubić. Warto wiedzieć, jeżeli będą jakieś kulturalne wydarzenia tu w Ochrydzie, to musicie zmierzać właśnie na cerkwię Zofii, później takimi uliczkami, tu trochę do góry za cerkwią jest ten amfiteatr. Widać tu wozy transmisyjne telewizji właśnie macedońskiej, także może dzisiaj będzie się tu jakiś koncert w tym starym amfiteatrze. Wczoraj miał być koncert, na który poszliśmy, a się nie odbył. To może przełożyli na dzisiaj, bo wczoraj trochę padało i się wystraszyli chyba. Jeżeli zobaczycie taką tabliczkę, to znaczy, że ten dom jest albo bardzo stary, albo coś znaczy dla historii tego miasta. No i tu można sobie zajrzeć, ma tam graty w środku. No i faktycznie coś tutaj się szykuje, jakaś impreza, może ten właśnie koncert, który miał się odbyć wczoraj, także przed wyjazdem być może jeszcze załapiemy się, Beatko, na jakiś koncert. Co myślisz?
Tu jeszcze przy promenadzie mamy też w środku, przy takich murach jeszcze obronnych miasta, wchodzi się do środka i jest mała cerkiew. Temat cerkwi w Ochrydzie zdaje się być nieskończonym. I żeby je wszystkie choć pokrótce przedstawić, trzeba by poświęcić na to, jak sądzę, kilka odcinków. Ale to temat raczej dla bardziej zaawansowanych miłośników sztuki sakralnej. Dlatego przejdę już do podsumowania naszej przygody z tym wyjątkowym dla nas miejscem. My do Ochrydy czujemy wielki sentyment. Spodobała nam się od pierwszego spojrzenia i czujemy się tam naprawdę dobrze. Nasz gospodarz zaproponował nam, żebyśmy przyjechali kiedyś do Ochrydy we wrześniu, kiedy trwa, jak to nazwał, Gypsy Summer, czyli cygańskie lato, jak to nazywają miejscowi. Nie ma już wtedy upałów ani tylu turystów i naprawdę można poddać się klimatowi tego uroczego miasta. Nam podoba się też to, że Ochryda nie kreuje się na typowy kurort. Po prostu jest piękna i ma ogrom atrakcji. Potrzeba wiele czasu, by zobaczyć wszystkie cuda Ochrydy. No i jeszcze zatracić się w tym niewymuszonym bałkańskim klimacie. Nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić tu kolejny raz, by znów wtopić się w ciszę tutejszych peryferii i gwar tętniących życiem uliczek. A teraz już do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. Jeżeli chodzi jeszcze o to jezioro, to można powiedzieć tyle, że... Co można powiedzieć? Jest w nim woda. W jeziorze ochrydzkim jest woda. I zachodziły na siebie i wyeksponowały tą wodę do góry z wnętrza, Dzień dobry. Mieście. O mieście. Cioście. Dobra, o mieście i cioście. Ale co mu teraz powiedzieć? Mi powiedz. A ja jestem młodzieniec przeczysty. Dzień dobry. Jestem młodzieńcem przeczysty, a z kozą się nie liczy. Dobrze. Dzień dobry, tego pana już znamy. Selfie. Jest, selfie.